Siema, tak jak widzicie, wreszcie kupiłem sobie Nintendo Switch 2. Była kolejna promocja na tą konsolę i w końcu zdecydowałem się na zakup w Media Expert. Była w promocji za 1800 zł, a jeszcze z jakimś tam kodem rabatowym w aplikacji można było kupić za 1750. No i wybrałem Golasa bez Mario Karta. Mario Kartem kosztowałaby 200 zł drożej. Jak widać, pudełko jest trochę mniejsze niż to od pudełka od Switcha OLEDa. Z Mario Kartem byłoby 200 zł drożej, natomiast stwierdziłem, że nie będę dopłacał 200 zł za grę w wersji cyfrowej. Gdyby to było pudełkowe Mario Kart, to bym się mógł zdecydować, ale tak to nie bardzo widziałem sens. Więc konsolę już otworzyłem, bo już ją z tydzień temu nabyłem, może lepiej. Więc unboxingu nie będzie, zresztą nie ma sensu, bo konsola już ma prawie rok. Na rynku będziemy porównywać tylko właśnie po kolei akcesoria wszystkie, czym się różnią. Zacznijmy od takich jakichś peryferyjnych rzeczy, jak ładowarka. Ładowarka z OLEDa ma kabel przyczepiony na stałe. Wejście oczywiście USB-C i są jakieś parametry tutaj ładowania. 7,5 W, o ile output 7,5 W, nie, tak? Nie, 39 W. No, maksymalnie. Więc to jest taka ładowareczka do doku, natomiast w wersji na Switcha 2 ładowarka jest już z odpinanym kablem, więc kabel można wykorzystać nie tylko do tego, również do na przykład ładowania padów jakichś albo czegoś. Ta jest o mocy już do 60 W, także mocniejsza. Także o ładowarkach nie ma się co tam za bardzo rozgadywać. No i Switch 1 ma również zwykły kabel HDMI, natomiast ten od Switcha 2 to już jest chyba Ultra High Speed HDMI, tak, czyli przeznaczony już do 4K. Jadąc dalej, może porównajmy teraz doki, póki nie mamy jeszcze konsol wyjętych, więc doki prezentują się bardzo podobnie na rozmiar. Ten od dwójki jest trochę większy, bo i konsola sama w sobie jest troszkę większa. Ten nadruk tutaj, tak jak widać, albo nie widać, on jest taki dość matowy. Wydaje się może w kamerze, że jest błyszczący, ale nie. Dock od OLEDa otwiera się tutaj z tyłu. Wejście na zasilacz na HDMI, na kabel LAN. I tutaj jest ta szpara, w którą nam te kable wychodzą. W dwójce jest w sumie podobnie. Też mamy tu na dole szparę. Jak to się otwiera? Tak, też tak samo. Dokładnie tak samo się prezentuje zasilacz, HDMI, kabel LAN. I tu chyba jest w ogóle wentylacja w tym doku, bo w tym starym nie ma wentylacji, a tutaj jest chyba jakiś wiatraczek, z tego co się orientuję. Dobra, no to taka prosta bryła. Ok, ale przejdźmy do rzeczy ciekawszych, czyli do samych konsol. OLEDa mam w oryginalnym futerale od Nintendo. W przypadku dwójki, no tu już troszkę postawiłem na oszczędność. Kupiłem sobie na Amazonie taki sztywny chiński futerał za 25 zł, jakieś mniej więcej 25-26 zł, coś takiego. Więc teraz je otwórzmy. No już po samym futerale widać, tak, że konsola Switch 2 jest większa niż Switch 1. Więc zacznijmy od naszego OLEDzika wysłużonego, którego już każdy, kto kiedyś był na tym kanale, to go na pewno dobrze zna. Więc tak, OLEDzik się prezentuje, no i mamy naszego Switcha 2, w zasadzie mojego Switcha 2, który jest, tak jak widać, jest trochę większym sprzętem. Jakbyśmy tak przyłożyli do krawędzi ekranu, no to tylko, że tutaj ekran nie jest
Tutaj ekran ma szersze krawędzie, więc mniej więcej tu będzie gdzieś tak liczone odtąd, ale to po prostu najlepiej go włączyć, wtedy będzie widać. Porównajmy je od spodu. Oba mają od spodu głośniki. Jeden port USB. No, tutaj jest port podczerwieni. Tutaj nie wiem, czy jest. Szczerze mówiąc, nie widać, więc chyba nie ma. Z tyłu dość podobnie. Zresztą no, trudno, żeby nie było podobnie. Na górze w OLEDzie jest włącznik, podgłaszacz, przyciszacz, kratka wentylacyjna i gniazdo micro jack, chyba tak to się nazywa, czy mini jack na słuchawki i gniazdo na GameKey card. I tutaj jest podobnie, z tą różnicą, że tutaj jest drugi port. O, coś ostrość się gubi przez te czarne kolory chyba. Tutaj jest drugi port USB-C. Jest większa wentylacja, widać tam taki grzejnik odprowadzający ciepło. Jest tak samo włącznik, podgłaszacz, przyciszacz i otwierane gniazdko na GameKey card, które troszkę inaczej się otwiera. Wysuwa się na takim plasticzku. Powiem szczerze, że nie wiem, czy to będzie trwałe na lata, bo to sprawia wrażenie dość delikatnego. Na razie jest ok, no ale na razie to wiadomo, jest to nowe. Gierkę wyjąłem, konsola się wybudziła. No ale ok. Natomiast no, z przodu to nie ma jakoś większych różnic. Poza tym, że gałki są troszkę większe, przyciski są chyba też trochę większe. Na pewno są wyższe, wyżej się wciskają i w ogóle głośniej klikają. Bardziej mi to odpowiadało tutaj. Zresztą zobaczmy sami. A teraz tu, nie wiem, czy to było słychać. Wydaje mi się, że głośniej klikają. No i tutaj jest ten przycisk C, którego pewnie nigdy w życiu nie użyję. Do jakiejś tam łączności ze znajomymi. Chyba nie wiem nawet dokładnie, do czego on jest. Ale na pewno on wymaga online. Akurat mam online, ale wątpię, żebym potrzebował użyć tego przycisku. No i mam założone szkło hartowane już od razu po wyjęciu konsoli z pudełka je założyłem. Nie wiem, możliwe, że je widać na rantach. Także jest. No i ekran jest 8 cali, natomiast w OLEDzie jest 7 cali. Chyba niecałe 8, 7 i 9. Tu jest coś takiego. No i tu, żeby wyjąć Joy-Cona, wciskamy przycisk i wysuwamy go z takiej szyny. On się wsuwa takiej prowadnicy do szyny z charakterystycznym kliknięciem. W ten sposób. Natomiast w dwójce jest to już na zasadzie magnesów, nic się nie wysuwa, tylko wciskamy tutaj ten przycisk, który nam zwalnia magnes i po prostu nam schodzi. I tutaj widać taki port w środku, który no ja bym się troszkę obawiał, żeby go nie wyłamać. I zamykanie jest bardzo proste, bo po prostu wkładamy i magnes nam sam to łapie. I to siedzi naprawdę stabilnie. Tylko nie wiem, jak ten przycisk od wyciągania jest naprawdę spory i jak tutaj będziemy wciskać te dwa przyciski, to tak mam wrażenie, że możemy go zahaczać. Ale nie wiem, bo jeszcze za dużo nie pograłem. Natomiast wyjmowanie samo w sobie jest bardzo wygodne. Także to moim zdaniem jest akurat zmiana na plus. I z tyłu jest podstawka taka aluminiowa, wąska. I tutaj jest karta pamięci, którą już mam włożoną, 256 GB. Karta micro SD Express, czyli te trochę szybsze no i trochę droższe niestety karty. Wszystkie powyżej 256 GB są mega drogie. Więc konsola stoi tak na tej stopce. Natomiast jeżeli chodzi o OLED-a, OLED ma taką trochę szerszą tą stopę i też ma tutaj kartę. To jest micro SDHC karta. W tym wypadku 512. Zdecydowanie tańsze są te karty niż te od microSD Express, no ale niestety
Konsola też stoi stabilnie, także stopa jest, nawet chyba większe zaufanie miałbym do tej, bo jest szersza. Tamta to jest taki cieniutki pałąk. No ale okej, dobra. Jeszcze jakie są dodatki do konsol? Do Switcha 1 i OLEDa są takie nakładki na joycony, które się wsuwa podobnie jak konsole czyli, a nie, bo to jest nie to jest minus, nie, zaraz minus, plus, o, w ten sposób, o. I tworzy nam się taki mały padzik, możemy to założyć też na rękę. I mamy te przyciski LR tutaj wtedy większe. Można wygodniej wtedy pograć w taki sposób, jak na malutkim padziku. Na przykład dobre to jest do grania na online w te nesikowe gierki, snesikowe. Wtedy nawet to daje radę. No i wyciągamy tak samo. Tylko to może ciężko wyjść, bo ja tego nigdy w zasadzie nie używałem, więc... No bo tak te przyciski tutaj grać w ten sposób, to te przyciski są malutkie, niewygodne. Więc ta nakładka w tym wypadku jest ok. No i jeszcze jest oczywiście, jak ktoś nie ma Pro Controllera albo jakiegoś innego pada, to jest ten taki plastikowe ustrojstwo, które może nam stworzyć takiego pseudopada. Jak włożymy do niego joycony, możemy grać w ten sposób. No da radę. Kiedyś od biedy, jak grałem bardzo dużo w Zelda, Tears of the Kingdom i padł mi Pro Controller w trakcie grania, to wyciągnąłem to, włożyłem joycony i dał radę, aczkolwiek no, to nie jest za wygodny pad w ten sposób, jeżeli byśmy go mieli używać. Natomiast jeżeli chodzi o Switcha 2, tutaj mamy takie nakładki, ponieważ ta konsola posiada jeszcze funkcję myszki. I możemy dołożyć takie oto nakładki z takimi, ja to bym nazwać mógł podkowami jak dla konia, dzięki czemu to leży nam stabilniej i możemy wtedy tym jak myszką sterować. I wtedy normalnie kursorek nam lata po ekranie. Nie wiem czy o właśnie. Widzicie? Kursorek lata po ekranie konsoli. Możemy sobie wtedy coś wybierać, na przykład kliknąć w galerię. Możemy sobie oglądać zdjęcia, no nie? Także taka pseudomyszka to z tego się robi w tym wypadku i są dwa takie oczywiście. No, jeżeli jakaś gra by obsługiwała, jest ta gra taka chyba z tymi wózkami inwalidzkimi, dziwny motyw, w której się steruje właśnie dwoma myszkami, nazwijmy to. A chciałem wsunąć, jeszcze mam nawyk z 1. Dobra, o i taki kolorek się fajnie pojawił. Może tego też podświetlę, żeby nie było. Nie będę szurał, tylko przestawię. Co jest? Na obu konsolach jestem zalogowany na to samo konto, także to o tym zaraz będę mówił. Tylko jeszcze tak, w tym momencie jeszcze chciałem pokazać podobne ustrojstwo do Switcha 2, jak do Switcha 1, czyli też jest taka nakładka tworząca nam pada, którą pierwszy raz w tym momencie będę zakładał, bo jeszcze nigdy nie włączałem. No i tworzy nam to podobnego pada jak od 1. Trochę większego, no bo same joycony są trochę większe. Jest jeszcze większy talerz się z tego robi niż z tego. I chyba jest jeszcze mniej ergonomiczny, no na pewno. Bo już jest za duży w tym jest, no tak jakbym cegłę trzymał. To w tym wypadku wydaje mi się, że już ten jest wygodniejszy, jest bardziej, nawet tutaj te boki ma bardziej zaokrąglone, bardziej wystające. Także to szału nie ma pod tym względem. No dobra, zaraz to zmontuję z powrotem i jedziemy dalej. Ok. I teraz tak, jakby porównać jakość obrazu. Tu mamy oczywiście ekran OLEDowy, natomiast na Switchu 2 mamy ekran LCD. Aczkolwiek jest to LCD dobrej jakości, także naprawdę jakość jest dobra. No nie oddam tego oczywiście na kamerze, ale na żywo jest ok, nie? Jakby. I teraz
Jakie są różnice? No, podstawowa tutaj jest ta opcja właśnie Game Chata. O właśnie, Game Chat się nazywa ta opcja C, czego nie ma na Switchu 1. Teraz najświeższa nowość, jaką dodali tutaj na Switchu 2, to jest właśnie ten Boost Mode, który nam sprawia, że gry ze Switcha 1 odpalane na Switchu 2 chodzą w trybie jak w doku, czyli mamy maksymalne, że tak powiem, na maksymalnej mocy jadą, jaka jest przewidziana dla tych gier. No i jeszcze drugą rzeczą ważną jest, gdzie to było chyba w Language System. Language jest tutaj? Tak. W Switchu 2 możemy wybrać Language Polish, English, czego nie ma w Switchu 1. Chyba nie ma. Chyba na pewno nie ma. Teraz jeszcze sprawdzimy. No właśnie, jest English. Nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że niektóre gry na Switcha zaczynają dostawać język polski. Właśnie Mario Wonder tutaj widzicie, bo sprawdzałem je wczoraj, bo właśnie dostało wczoraj język polski. Mimo że gra jest ze Switcha 1, ale ponieważ na Switchu 2 jest właśnie ta opcja dostępna Polish English, więc gra mi się automatycznie odpala w języku polskim. Natomiast odpalając ją na Switchu 1 nie ma języka polskiego. Myślę, że jest to celowy zabieg, żeby po prostu polscy gracze przesiadali się na Switcha drugiego. Co jeszcze? No oczywiście tam nie będę się produkował na temat technicznych jakichś tam różnic. No wiadomo, że to już wszystko było powiedziane. Konsola jest jakiś czas na rynku, więc każdy zainteresowany już wie, jakie są parametry techniczne. Mniej więcej, że konsola jest dużo mocniejsza od Switcha 1. Włączę Pokémony w tym czasie, będę gadał, do których kupiłem upgrade właśnie do wersji Switch 2 za 40 zł. I w sumie mogłem go nie kupować, aczkolwiek no kupiłem z ciekawości, no bo to był mój początek. Już jestem na samym praktycznie końcu gry, jak widać. No ale różnica jest taka, że gra dostała 60 klatek teraz. O, ta Prism Tower się napromieniowała. No to jak ktoś grał, to wie. Jestem już na samym końcu gry. Gra dostała 60 klatek. Trochę szybciej się ładuje. Lepsze są efekty świetlne, jak się walczy, jak się używa jakichś tam ataków. Także upgrade był płatny. W sumie żałuję trochę, że go kupiłem, bo już byłem blisko końca gry, kiedy go kupiłem, no ale chciałem zobaczyć po prostu, no bo wiadomo, nowa konsola, to człowiek jest ciekawy. Więc nie będę się teraz zagrywał w tą grę. Co jeszcze mogę powiedzieć z ciekawostek? No oczywiście tutaj jest dodany ten Nintendo GameCube, czego nie było na Switchu 1. Nie wiem, czy by nie poszedł, czy po prostu też jest to zachęta do zmiany konsoli. Na razie jest tutaj tylko 9 gier. Soul Calibur, Wind Waker, F-Zero, jakiś Super Mario Strikers, Fire Emblem, Wario, Luigi's Mansion, jakiś Chibi Robot, coś, nie wiem co to jest. Jakieś teraz dodali nowe Pokémony z GameCube'a, więc dość też fajny motyw z tym GameCube'em. No i jest ten tryb właśnie Boost Mode, który robi robotę. To tak tyle z zalet, natomiast jakie są wady tej konsoli? No przede wszystkim bateria. Bateria jest bardzo krótki, ma czas pracy. Switch OLED można swobodnie grać 6 godzin na baterii i to nawet w wymagające gry i będzie śmigał, natomiast ten Switch 2 bateria znika po prostu w oczach, nawet w grach ze Switcha 1. A teraz z tym dodanym Boost Modem, no to będzie żarło jeszcze więcej mocy. Także największa bolączka moim zdaniem tej konsoli już nawet nie jest ten LCD, bo naprawdę ten LCD jest dobrej jakości. Natomiast największą dla mnie wadą jest właśnie krótka żywotność baterii. No i to tyle w sumie, co bym chciał porównać te konsole. Nie jest to recenzja, zresztą konsolę mam jeszcze nie przetestowaną do końca, mam ją krótko. Nie pograłem za dużo, trochę właśnie w te Pokémony. I wczoraj odpaliłem Mario Wonder, żeby zobaczyć spolszczenie. Jest naprawdę fajne. Testowałem też na przykładzie kilku gier
Na przykład, no nie, Pokémon Scarlet to już wcześniej miał patcha, ale na podstawie kilku gier testowałem, czy te gry w tym trybie Boost Mode faktycznie wyglądają lepiej niż bez niego. No i rzeczywiście jest to prawda. Na przykład Kangurek, a nie jest pobrany. Dobra, nie chcę mi się pobierać. Ale na przykład to właśnie, Xenoblade Chronicles, który mam, nie chcę mi się kartridża wyjmować, ale wygląda o niebo wręcz lepiej w tej wersji zboostowanej niż bez. Jest bardzo ostra i wyraźna grafika, więc to jest naprawdę game changer w przypadku grania w gry z jedynki. No nie mam żadnej gry ze Switcha 2 póki co. Na razie grałem tylko w demo Donkey Kong Bonanzy i przeszedłem to demo, jak również grałem w demo Final Fantasy VII Remake. No i graficznie fajnie rzeczywiście te gry wyglądają. Nie ma się tu no właśnie, ta podstawka wydaje mi się, kurde, że jest mało stabilna. Że jedną ręką to tak można by ją wygiąć. No widzicie, taki pałąk. Także no mówię, graficznie nie ma się do czego przyczepić. I co mi się tylko nie podoba, no bo tak jak mówię, mam to samo konto, ponieważ mam dużo gier cyfrowych, więc nie ma sensu, żebym tutaj likwidował konto, czy tam zakładał inne. I na przykład chcę odpalić sobie grę cyfrową na Switchu OLEDzie, ale przenosiłem oczywiście swój profil na Switcha 2, robiłem transfer przy pierwszej konfiguracji konsoli, więc w tym momencie jak chcę odpalić grę, to ona sprawdza, że Game Keycard, znaczy Virtual Game Card jest przypisany do Switcha 2 i dopiero musi go przypisać z powrotem do Switcha 1, żeby mi mógł odpalić tutaj grę na Switchu 1. Więc to jest konsola, ta jest Prime, a ta jest taka Primary, a ta Secondary, czyli tutaj mogę wszystkie gry cyfrowe odpalać sobie nawet offline, bez dostępu do sieci, a tutaj, żeby móc odpalić jakąś grę, to najpierw muszę mieć połączenie z internetem, bo konsola musi sprawdzić, czy licencja, czyli ten Virtual Game Card jest włożony do tej konkretnie konsoli, a jeżeli nie jest, to może go oczywiście zdalnie przenieść z tej, bo to jest to samo konto, ale żeby to zrobił, to ta druga konsola musi być też połączona z internetem. Czyli jak ta konsola będzie gdzieś uśpiona, leżała na przykład, no to nam nie połączy, wyskoczy błąd, że ta konsola nie jest połączona z internetem i wtedy nam to nie zadziała. No i dobra, i teraz zagrałem w to, a jakbym teraz chciał zagrać w to na Switchu 2, tylko mam chyba niepobrane do pamięci. Tu jest niestety mała pamięć, bo jest 200, znaczy tu jest w sumie jeszcze mniejsza, bo to jest 64 GB, tu 256. Tylko wiadomo, że teraz te gry nowe będą ważyć więcej niż kiedyś. Więc tak naprawdę ta pamięć będzie tutaj jeszcze mniejsza się wydawać. Dlatego kupiłem od razu tą kartę pamięci 256. Też tam w promocji za 150 zł, więc też nie było tragedii. Jak chcę tego Streets of Rage'a odpalić. A no właśnie. You will need to load the virtual game card to this console. No i co? No i teraz zabrałem tą grę stąd. Właśnie. A ona się pobiera. Dobra, nie będę jej pobierał, bo chciałem tylko sprawdzić. No właśnie, i teraz przed chwilą ją dopiero włączałem i już jej nie włączę. No właśnie. No i to jest ta bolączka, że nie można sobie swobodnie grać na jednej i drugiej konsoli. Chyba że ja coś tam mam źle poustawiane, nie wiem. W każdym razie... O, teraz to już konkretnego zamuła złapało. No dobra, tak to się prezentuje. Na pewno będą się pojawiać jakieś gameplaye teraz ze Switcha 2, skoro już go mam. Z OLEDem nie wiem co zrobię. Chętnie bym go sprzedał, bo niepotrzebne mi są dwie konsole. Więc jakby się trafiła okazja, to bym go sprzedał. No a jak się nie trafi, no to tam też za jakiś groszek szkoda będzie mi go oddać. To najwyżej będę miał dwie. Na tym będę mógł grać w jakieś takie indyczki proste, a w jakieś ładniejsze czy bardziej wymagające gry będę mógł grać na tym. I trudno. Widzę, że się konkretnie zamuliło. Ciekawe
Jak go uśpię i wybudzę, czy się odmuli coś. Czasem to nie reaguje właśnie wybudzenie. No nie, chyba nie. Dobra, mniejsza o to. Tak się wstępnie prezentuje Switch 2. Teraz to będzie moja główna konsola. Nie wiem, kiedy będę grał na PlayStation. W zeszłym roku nie grałem cały rok. Teraz też póki co się nie zanosi. No ale zobaczymy. Ale OLEDa, no mówię, no może sprzedam, a może sobie zostawię jeszcze nie wiem. Zobaczę. Chyba będę próbował sprzedać, a jeżeli się nie sprzeda w jakiejś tam dla mnie rozsądnej cenie, to po prostu zostawię go sobie, żeby go nie pozbywać się za grosze, a myślę, że po latach, jak to z konsolami Nintendo bywa, może zyskać na wartości. To wszystko. A jakie wy macie zdanie na temat Switcha 2? Bo wiem, że wielu z was już tą konsolę posiada od dawna. Ja byłem sceptyczny. Nadal nie jestem jakiś mega fanem. Zobaczcie, jak zaczynaliśmy film, było 30% chyba, a już jest 25%. W ogóle bez grania, tylko z wyświetlonym ekranem. Także no, znika to w oczach. A tutaj było 100%, jest 97%. Także no, tak to wygląda. Dobra, ja się rozgadałem i chyba jakieś puenty zabrakło, no ale za wcześnie na jakąś puentę powiedziałem tylko, co mi się nie podoba, że bateria i tyle. Będziemy testować. No, jestem dopiero posiadaczem tej konsoli od tygodnia i pograłem na niej może ze 2-3 godziny w Pokémony i to wszystko. Więc będę informował pewnie przy okazji jakichś kolejnych gameplayów o moich wrażeniach z tą konsolą związanych. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli ktoś oglądał, pozdrawiam serdecznie. Cześć.